Człowiek ten postąpił sprawiedliwie, zabijając mnie. Ostatnie pożegnanie dla drogiej, świętej matki i Aleksandra. Żal mi życia i teatru. Tak brzmi początek pożegnalnego listu Marii Wisnowskiej zabitej 1 lipca 1890 roku. Dziś zabierzemy się do starej opuszczonej warszawskiej kamienicy, gdzie ponad 120 lat temu doszło do morderstwa. Maria Wisnowska była piękną młodą aktorką lubiącą pogrywać z uczuciami mężczyzn, a szczególnie z Aleksandrem Barteniewem, który pewnej nocy stał się jej mordercą. Cała historia zabójstwa jest bardzo ciekawa, ale i mocno zawiła, dlatego opowiemy Ci ją w trakcie tego odcinka. Niedługo po śmierci Marii w kamienicy zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Ludzie widywali postać kobiety w oknach, a przechodząc koło budynku było czuć przerażający chłód. Sama Wisienka podobno robi psikusy w tym miejscu. Za nami jest właśnie ta słynna kamienica. Tam od drugiej strony jakby za blokiem jest główna ulica, więc możecie słyszeć różne dziwne dźwięki. Natomiast są tutaj jakby dwie klatki schodowe. Jedna jest tu, a druga jest po tej stronie. I teraz chyba najpierw poszukamy miejsca, gdzie doszło do morderstwa, a później obejdziemy całą tą kamienicę, więc chodźcie. Słuchajcie, jak gdybyśmy na przykład tutaj zostawili jedną z kamer na podczerwień ewentualnie. Noktowizor tu zostawmy. Żeby to było, wiesz, widok na wszystkie okna, bo jakby nie patrzeć, ona się pojawiała w oknach właśnie. Pojawiała w oknach, więc... Masz rację. Możemy tu ustawić w rogu noktowizor, żeby objął okno jakieś, co nie? No, to dawaj. zróbmy to. Masz rację, jeżeli ludzie widują rzeczywiście jakąś zjawę, prawdopodobnie Marię, to możemy tu zostawić noktowizor, niech on sobie chodzi, co nie? Zgadza się. A my obejdziemy. Chyba zaczęło padać. Zaczęło padać. No tak na dobry początek. Coraz lepsza. Zawsze pod górkę na wiedzonych miejscach, co nie? Nie ma lekko. Zawsze pada, jest wiatr. Nagrywanie ustawione, możemy działać. Idziemy do środka, co? No. Ja bym spróbował najpierw tymi drzwiami tutaj. Tymi bocznymi czy nie? Tymi na wprost. Musimy szukać wąskiego korytarza, to jest pewne, bo to było mieszkanie na parterze i wąski korytarzyk przechodzący w prawo bodajże. No nic, no mamy główną bramę, musimy sprawdzić. Dawaj. Jeżeli mówisz, że w prawo, to może tu najpierw. Chodźcie. Bijemy szybciej, bo tutaj zaraz jest ulica. A też kiepsko, żeby ktoś nas zauważył, że jesteśmy tutaj. Ale mówiłeś, że to miał być mały pokoik, a tu jest duży pokój, zobacz. Kiedyś to mogło być inaczej zaadaptowane. Te ściany mogły być przebudowane. Też fakt, bo widać, że to jest trochę odnawiane, ale całej konstrukcji budynku nie zmienili, bo to był główny wąski korytarz zaraz od wejścia do środka. Podejrzewam, że jak było takie pomieszczenie, to było właśnie częścią jakiegoś składziku, czy pokoju, czy czegokolwiek innego. Ale wiesz o co chodzi, raczej układu korytarzy nie zmieniali, jeżeli coś adaptowali. No, ale ściany na przykład uburzyli i zostawiali. Ale sprawdźmy jeszcze drugą stronę, co? Zobaczcie w ogóle na te lampy, jakie macie. To równie dobrze mógł być korytarz. Ciągle mnie straszy. Co? Ciągle mnie straszysz mnie ciągle. Tutaj co było? Elbros, czyli to była chyba tak, punkt ksero był. No Elbros. Dobra. Jakieś ceny? Jakieś worki leżą, gips. Gładź gipsowa. Ale zobaczcie. Zobaczcie, zagrożenie biologiczne, w tym chorobami nowotworowymi. A, super. Znaczy nie jest to zbyt ciekawe. To idealnie weszliśmy. No powiem wam, że to nam nic nie ma. Profesjonalne maski na twarz. Ty, ale słuchaj, patrz. Jest mały pokoik. Jest wąski korytarz tam. I śmierdzi tutaj. Więc może to było to miejsce. Ja powiem wam szczerze, że to miejsce mi najbardziej odpowiada na to, gdzie była właśnie popełniona zbrodnia, ponieważ to powinno być na parterze. Jest na parterze. Jest na parterze pokoik. Okno od Nowogrodzkiej, czyli tam, gdzie zjawa pojawiała się podobno w tych oknach, czyli gdzie straszyła, czyli układ pomieszczeń się zgadza, parter się zgadza. Wszystko się zgadza. Się pojawiała w różnych oknach. Zobaczcie, że ta Maria została zabita w sypialni jakby. Czyli to jest jakby sypialnia, a tam jest cały przedsionek. No może tak być. Rozstajamy tu kamerę? No to jest najbardziej adekwatne miejsce chyba i takie najbardziej Ej, słuchajcie, przypominające office. W ogóle zróbmy tak, że zostawmy tutaj kamerę, niech ona pracuje, a w międzyczasie przejdziemy do całej kamienicy i opowiemy historię całą, bo to jest ciekawa. Dobra, chodźcie stąd. Zobaczcie, tutaj są też takie fajne pokoiki właśnie małe. Mogły być to sypialnie czy pokoje, które to żeby wiesz, jakby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zostawmy dwie kamery. Nie, przed pokojem. O, na korytarzu. Zgadza się.
Powoli udajemy się na kolejne wyższe piętra tej przeklętej kamienicy, a każde z nich jest niemal identyczne. Jednak żadne nie jest na parterze. Dlatego byliśmy już pewni, że kamera została ustawiona dokładnie w mieszkaniu, gdzie doszło do morderstwa. Przyszedł teraz czas przekazać wam tę straszną, ale i zarazem romantyczną, przedwojenną historię. Jakby nie patrzeć, XIX wiek rządził się trochę innymi prawami. No i to wiadomo, Warszawa przedwojenna pod zaborami. Maria była osobą, nie da się ukryć, była osobą cierpiącą garściami z życia. Była sławna, miała swoją pasję, czyli aktorstwo. No i lekko powiedzieć, była rozrywkową dziewczyną, ponieważ korzystała, może ciężko powiedzieć korzystała, ale spotykała się z wieloma mężczyznami i ciężko powiedzieć, że to była miłość, a bardziej przedmiotowość. I wszystko było ok do momentu, dopóki nie zaczęła się spotykać z żołnierzami carskimi. Maria była dosyć specyficzną osobą, jak na tamten czas, bardzo znaną aktorką teatralną. Zaczynał swoją historię w Lwowie. Zobaczcie, jakie mało pomieszczenie. No i cóż, to co kochała to teatr, miłość, czyli seks i zamiłowanie do śmierci. I nawet sama nosiła podobno w pierścionku truciznę. Zresztą nawet samo samobójstwo, które chciała popełnić, miało, znaczy razem z Barteniewem miało przebiegać w ten sposób, że mieli się otruć, ale jednak A nie wiem, czy były za słabe te trucizny. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tak? cała akcja dookoła samobójstwa, to też można powiedzieć, że to była jej ostatnia rola jej życia. Tak. Bo to co mówisz, że jej pasją były trucizny, miała pierścionek właśnie z Kurozyną? Jakimś tam takim trującym czymś. Miała pierścionek z trucizną, w każdym razie miała pierścionek z trucizną. Ona jakby chciała tej śmierci, ale nie do końca. Bawiła się po prostu tym Bartniewem i on już tego nie wytrzymał. Ona mu cały czas mówiła o śmierci. No i skończyło to się tak, że wyciągnął broń, przyłożył jej do klatki piersiowej, strzelił. Kula przebiła płuco, serce i zatrzymała się w kręgosłupie. No i to było właśnie pod nami w tej kamienicy w 1890 roku. Tak jak opowiadają właśnie różne legendy, że to ona chciała z nim umrzeć, on po prostu stchórzył, ale chciał wypełnić jej wolę i po prostu ją zabił. Czy może rzeczywiście ją zabił z jakiejś niespełnionej miłości, o czym się nigdy nie dowiemy. Zobaczcie, że ona tutaj ciągle jest, pokazuje się ludziom podobno. Płatała figle wcześniej, jak tutaj jeszcze były mieszkania, pokazywała się. Więc możliwe, że ma jakieś niedokończone sprawy. Wiecie co wam powiem? Byliśmy w wielu strasznych miejscach i nie zawsze było spokojnie i tak dalej. Natomiast najbardziej to, czego ja się boję w tej kamienicy, to że znajdziemy trupa. To może przejdźmy górę, bo jak coś będzie w piwnicy, to ja na górę już nie pójdę. Chodźmy do piwnicy. Zwykle jest tak, że piwnicy jest najciekawe. Zobaczcie, jaka to w ogóle wąskie są te schody, co? Takie trochę klaustrofobiczne. Tu jest komórka. Możesz tam wejść dalej? Najpierw wystawię kamerę. Ty, to jest jakieś wielkie pomieszczenie. Tak? Znaczy może nie takie wielkie, ale O, zobacz. ciągnie się w drugą stronę. Zobaczcie, są takie półkoliste sklepienia. Przejścia pomiędzy tymi budynkami. Ciekawe, co tutaj ludzie kopali. Skarbów szukają. Albo złota. Kiedyś w ogóle tak bawiły się w centrum Warszawy kościarki, nie wiem czy wiecie kto to jest. To były kobiety, takie stare baby, które wykopywały kości z budynków mniej więcej z podwórek, bo nie wiem czy wiecie, Warszawa jest ogólnie położona na starym cmentarzu, gdzie jeszcze pewnie zostało parę ciał, nie zostały ekshumowane i kościarki wykopywały te właśnie ciała i z tych kości wyróżyły ludzkich. I to w centrum Warszawy. Zobaczcie też jeszcze jedną rzecz. Tutaj jest mega cicho. Wcześniej jak chodziliśmy... Poczekaj. Nic. Nic. Wcześniej jak chodziliśmy po tamtej stronie, to było słychać ulice i tak dalej. Tutaj jest Cisza. kompletna cisza. Zgadza się. Te instalacje już tutaj to nowe. Aczkolwiek nie wiem, co tutaj mogli kiedyś składować.
wszystko jest właśnie takie wąskie, okrągłe. Piwnica jest strasznie niska. Na końcu zobaczcie, jakie drzwi są drewniane. Masz kupę pajęczyn na głowie. Wyszedłem pierwszy. Ja to może na końcu sobie to zostawmy. Zobacz, co to jest. Gazeta jakaś chyba. Nie wygląda na nowo. Jakiś strzęp gazety. No. Nie widać tam ulicę. I słychać nawet. Ciszej. Coś się tu ruszyło, ty. Bez kitu. No to nie ma co stać, dawaj do przodu. A nie żartuję. Ale człowiek, szczur? Nie, na człowieka tu nie ma, albo za zakrętem stoi. Nie wiem. Jest tu ktoś? W ogóle to jest piwnica bez tych. Bez okien, bez niczego. Ale zobaczcie, co tutaj leży, ty. Bo ja się coraz bardziej zaczynam bać. A mam takie mgiełki przed oczami, że jak ciągle się odwracam, to widzę postać. Uwaga, z dniem 1 stycznia 1993 roku zostały wprowadzone nowe zasady i warunki gromadzenia wkładów na książeczkach mieszkaniowych. I weź te dokumenty, posprawdzaj tutaj, zobacz. Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To jak ludowej, no to tak. PRL. Ministerstwo Rynku Wewnętrznego. Powiem wam, że to jest jakaś ewidencja tego bloku po prostu, a do tego jeszcze jakieś chyba po prostu jakichś sklepów. Zobaczcie, to jest mapa jakaś. Stacja transformowa, dydaktyka dzieci starsze, Prawy dolny róg powinno być napisane. szkoła podstawowa Warszawa Bemowo 4. Czy jakiś plan szkoły podstawowej? Tak, Wydaje boisko mi się- do koszykówki. Ty, a to nie jest przypadkiem Pływalnia. narysowane przez jakiegoś ucznia, że na zaliczenie? No jak, taki plan wielki? Stary. Czy to jest robione tego Zobacz, kto pisem? wykonał, powinno być No. podpisane. Ustalenia międzybranżowe, architektura, No. konstrukcja, sanitarne. To jest normalny plan. Dobra. O! Chyba ktoś dzwoni. Idziemy dalej. Pomieszczenie dosyć ciekawe. Można by powiedzieć, że dzięki niemu cofnęliśmy się o 25 lat do tyłu. Ale nie o tym jest ta historia, musimy oddać. Zgadza się. Musimy jeszcze przejść 100 lat wstecz, aby poczuć ten klimat. Ale te drzwi już są takie, można by powiedzieć, starszawe. Mieliśmy już obadane wszystkie zakamarki kamienicy. Pozostało nam tylko zabrać wciąż pracujące kamery i sprawdzić, co się nagrało. Oto co udało im się zarejestrować. Kamienica na pewno przytłacza swoim strasznym wyglądem, a mając na uwadze, co wydarzyło się tutaj ponad 120 lat temu, nie ma co się dziwić, że uznawana jest za nawiedzoną. Wiąże się z nią historia pięknej polskiej artystki. Artystki, którą zgubiła toksyczna miłość i po części drwienie ze śmierci. Zapytacie pewnie, co się stało z Bartniewem, jej oprawcą. Oczywiście przyznał się do winy. Pozostawiono go samego w pokoju przesłuchań z pistoletem. Ale w jakim celu? Odpowiedzcie sobie sami. Aleksander jednak nie popełnił samobójstwa i został skazany na ciężkie prace w obozie. Ostatecznie car jednak ułaskawił go i zamienił karę na służbę na Kaukazie. Są pewni ludzie, którzy widywali go już jako włóczęgę na powązkach przychodzącego na grób Marii. Podobno przy ciele jednego z bezdomnych w 1932 roku znaleziono dokumenty na nazwisko Aleksander Bartniew. I tutaj kończy się nasza wycieczka do XIX-wiecznej Warszawy. I nawiedzonej kamienicy. Jeżeli wam się podobało to, co robimy, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze ostatnie filmy, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.